teraz przed wami, zróbcie hałas, Abelard Giza! Zapraszam serdecznie! No nikt mi tak nie spierdolił wejścia nigdy po prostu. Dzięki łysy, chyba. Staje miejsce to. Ale byście się zdziwili, co? Jakbym był mały łysy, chyba taki siema, siema, siema. Jaki mistrz, to było przepiękne w ogóle. Nie, luz, stary, zajebiście, dostajesz brawka, także spoko. No to teraz dawaj coś śmiesznego, chodź. Masz 2 dowcipy? To niedużo. Słuchajcie, w ogóle mamy gorący okres teraz, co? Widzę, że w mediach, jakby ostatnio był roast wojewódzkiego, teraz zaczął się Wałęsy. Ale ja się nie dziwię, że go chcą zniszczyć, naprawdę. Przecież jak on weźmie po 500 zł na dziecko, to kurwa pójdą z torbami. Będzie szybka piłka chyba, podejrzewam. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy ktoś z was przyjechał tutaj z jakiegoś małego miasteczka, z małej miejscowości? Czy nie musi być miasteczko, może być coś malutkiego takiego, naprawdę. Takiego wiecie, że mikro. No czemu się... O, jest, nie, jest ktoś oddolny, zarobiście. Słyszę kobietę tam? Jezu. Nie, dobra, wycofuję naćpaną osobę z małego miasteczka po prostu. Zajebiście tu jest. Wysiadłam z PKS-u, jakiś podszedł koleś, chcesz to kupić? No, wzięłam. Budynki chodzą, zajebiście tu macie. A skąd jesteś? Poczekaj, ej, cwaniaczku, kurwa, nie pytałem się ciebie. Skąd? No, tak będzie cały czas gadać, to my tu będziemy siedzieć 3 godziny, nie? A jest... O, przepraszam, coś zostało przebite. Skąd jesteś? Łysobyki. Łysobyki? A to jak się cieszą, też są z Łysobyk. Padło, ktoś powiedział, jest! To wy tam we 3 mieszkacie, to teraz wyjechałyście wszystkie 3? I na tej tabliczce z miastem jest napisane teraz zamknięte. Jaki czad? A ile mieszka osób w Łysobykach? No ja wiem, nie, ale tak poważnie. No bardzo mało. No ale to 15, czy 70, czy 120? 40 osób? Wy tam się wszyscy, wy jesteście siostrami, znacie się, jesteście sąsiadami. Na pewno, to kurwa, znacie się pewnie od maleńkości, co nie? Siostry bliźniaczki? Zupełnie niepodobne, ale, znaczy, no, ale to ileś tam jajowe, nie? To są jakieś tam różne jaja są, no dobra. No. Łysobyki, siostry bliźniaczki. W ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, że w Łysobykach są bliźniaczki? Kurwa mać. 40 osób, jeb, 2 takie same. Ale jest konkretnie 40 osób, to zawsze jest tak, że jak już ktoś umiera, to trzeba porwać dziecko, żeby było zawsze 40 osób. Klątwa Łysobyków po prostu. A jak się rodzi dziecko, to idą do najstarszego mieszkańca wioski, no, ma kolego. 40 osób w Łysobykach, nie ma tematu. A macie jakiś klub sportowy? FC Łysobyki, czy tam Łysobyki United, czy coś takiego? Nie ma nic, w ogóle zero? Szkoda, kurczę. Ja byłem kiedyś w takiej miejscowości Wągrowiec, nieduża miejscowość, i byłem tam akurat, tak przypadkowo kumpel jest kibicem Bałtyku Gdynia. On i jeszcze chyba 6 ludzi. No i ja mówię, no bo pojadę z tobą na Baksa. Do Wic pojechaliśmy i było tak, że był właśnie mecz Bałtyk Gdynia, tam chyba Nielba, Wągrowiec. I nieważne, chodziło po prostu o stadion. Stadion był tak zrobiony, że była tylko jakby trybuna z jednej strony. I z drugiej strony był las. Ja nie wiem, jak oni robili akcję. Druga strona odpowiada! Zawsze mnie to rozwalało po prostu na maksa. Dlatego podpytuję, czy może też macie taki stadion pod tytułem tam trochę drzew i jakieś bobry. A powiedz mi, dobra, a to jest daleko w ogóle stąd? Daleko, szłyśmy z 4 dni, powiem ci, naprawdę to... Powiem ci, mamy 2 tygodnie urlopu na ten występ, także... Ale ile daleko, w sensie, no to ile to jest? No dobra, za tłuszczem. Za czym? 40 kilometrów. Za tłuszczem? To mi tyle powiedziało właśnie teraz. Rozumiem, że to jest jakaś ważna miejscowość, ten tłuszcz. Chyba że jest taka góra tłuszczu gdzieś pod Warszawą i za tym, one mają takie znaczenia, 3 dni idziesz do dębu, potem skręcasz w lewo, potem jest góra tłuszczu i za tamtym idziesz 3 dni. No i przyszły dziewczyny. No i, ale co, i normalnie 40 osób powiedziało, dziewczyny, jedźcie, macie urodziny dzisiaj, bliźniaczki. A ta trzecia to jest nie bliźniaczka, tak? Jakby rozumiem, że jesteś matką, czy...
Dobra, nieważne. Zresztą dobra, to jest, jak masz na imię w ogóle? Bo, Ania, słuchaj, bo to w ogóle zajebiście, że też szacunek dla tamtej niewiasty. Jak masz na imię? Najlepsza po prostu. Jakby miała krótko Ula, no to okej, to jeszcze szybko powiem, że Małgorzata. I minęło 15 minut. Ale w ogóle nie, szacun, słuchajcie, szacun, bo tak naprawdę jestem pewien, że jest tu jeszcze kilka osób z małych miejscowości, co nie? Jest ktoś jeszcze z małej miejscowości? No dokładnie, słuchajcie, mam wrażenie, że wszyscy jesteście z małych miejscowości. Warszawa. Ale nie, ale tak naprawdę ja się podpytałem dlatego tylko, że ja zauważyłem, że jest jakiś problem z tym, żeby się przyznać, że się jest z małej miejscowości. Nie wiem, czy ludzie mają jakiś kompleks, czy co. Jest jakaś totalna bzdura. Przecież możesz być dupkiem z Łysobyk, albo z Łysobyków, prawda? Łysobyków czy z Łysobyk? To za różnica, tego nikt jeszcze nie wypowiedział, prawda? Nigdy. Dla was to po prostu jest dom, a dla innych chyba to nie istnieje, więc tak naprawdę... Jestem pierwszą osobą w świecie, która powiedziała Łysobyki, oprócz ciebie. Więc jakby... Gdzie mieszkamy? Nie wiem, no, nazwijmy to szybko jakoś. Łysobyki! O, Łysobyki! Właściwie to jest Polana, ale no, chuj o tym gada, no nieważne. Dobra, więc... Ale jest coś takiego u ludzi, że naprawdę mają jakiś taki kompleks. To jest jakaś bzdura zupełnie. Ja na przykład mieszkam w Pruszczu Gdańskim. Pruszcz Gdański to jest nieduża miejscowość, no pewnie nie aż tak mała jak u was, ale też nieduża, że jak jedzie samochód przez Pruszcz, to się musimy wszyscy lekko odsunąć, żeby się zmieścił. Także jak się nie udaje, to robimy i wypadamy za miasto i tak wygląda nasz urlop. Więc generalnie to jest mała miejscowość i jak zapytasz kogoś z Pruszcza Gdańskiego, na południu kraju gdzieś tam jak jest, a skąd jesteś? Ja jestem z Gdańska. Chuja tam z Gdańska, jesteś z Pruszcza. Naprawdę, nie musisz być dumny oczywiście, jakby bo to już druga skrajność, ale nie miej kompleksów, w sensie powiedz normalnie i tyle, no. W ogóle ta druga strona, pod tym duma też z miejscowości, to też jest takie absurdalne, no bo na przykład ja wyczytałem na Wikipedii, ktoś to wpisał, na pewno z Pruszcza Gdańskiego. Wiadomo, że przecież to nie pisze jedna osoba w Wikipedii, tak, że o, dzisiaj coś o koralach. Nie, wiadomo, że to tam piszą jacyś różni ludzie. I na pewno ktoś z Pruszcza napisał o Pruszczu Gdańskim, że w 1812 roku przez Pruszcz przechodził Napoleon. Ho. Co to jest w ogóle za informacja, co nie? Co za bzdura? Po co to pisać? Ja rozumiem, że gdyby on szedł. A co to jest? To jest Pruszcz Gdański. Zajebisty! Mają żabkę. No tu przenosimy stolicę Francji. To byłaby jakaś faktyczna informacja, prawda, że w 1812 Napoleon przeniósł stolicę Francji z Paryża do Pruszcza. To byłaby informacja. A być może on tylko szedł przez Pruszcz, zobaczył, o kurwa, i przyspieszył. Po co o tym pisać? Po co? Co to jest za informacja? Fajnie, bo ludzie, mieszkańcy Pruszcza do tej pory się czasami dziwią, jak mnie spotkają w Pruszczu, że ja mogę mieszkać w Pruszczu. Pan mieszka w Pruszczu? Nie, kurwa, w limuzynie! Tylko akurat przechodziłem, żeby było co wspominać za 200 lat. Wchodzę na pocztę, o, nasz pruszczański celebryta. Tak, bo na ten tytuł tyram całe życie. Pruszczański celebryta. Cesarzowa Łysobyków. Kurwa, to jest to samo, no. Wiecie, kto jest gwiazdą w Pruszczu? Obok mnie? Igor Tracz. No właśnie. Ale tu akurat nie ma co się śmiać, bo to akurat jest mistrz świata w psich zaprzęgach. Mistrz świata w psich zaprzęgach. Słuchajcie, nie ma co się śmiać, bo nikt nie popierdala psami po świecie tak jak Igor Tracz. Igor jest najlepszy, słuchajcie. Kumacie coś takiego? Jest 7 miliardów ludzi na świecie, on jest najlepszy. Starzy Eskimosi mogą mu lizać płozy. Starzy Eskimosi mają 365 dni w roku śnieg, Igor ma 4 dni pluchy w Pruszczu, kurwa jest najlepszy! I nikt go nie zna. To jest smutne z jednej strony, z drugiej strony też się trochę nie dziwię, bo tak naprawdę ja nie miałem do niedawna pojęcia, że jest w ogóle taki sport jak psie zaprzęgi. Ja myślałem, że to jest tylko jakiś środek lokomocji, to jest trochę jak bycie mistrzem świata w jeżdżeniu tramwajem czy coś. Poza tym, czy to Igor jest mistrzem świata, czy raczej psy, które go ciągną, no. Przecież to one biegną w tych zaspach, tak? Igor tylko stoi z tyłu na sankach i szybciej! Te psy biegną. Ty, Burek, kto to w ogóle jest? Nie wiem, ale jeszcze raz krzyknie, to mu jebnę mu! A on tylko stoi z tyłu i szybciej! No to jest najbliżej stojący kibic. No mistrz świata. Ale jest mistrzem świata, w sensie to zostało zapisane. W tym roku mistrz świata. Zajebiście, w ogóle to jest słuchajcie, to musi być mega uczucie. Jesteś najlepszy na świecie. Ja nigdy nie będę mistrzem świata w tym, co robię. To jest przykre, to podcina skrzydła. Jednego rozśmieszę, drugiego nie rozśmieszę. To jest normalne, prawda? Są ludzie w tym kraju, którzy o 14 co niedzielę włączają dwójkę. Rozerwali rzepkę.
Jak przyjdzie Karol, jak pierdolnie anegdotą. No najlepszy jest, no najlepszy! Karol, kurde! No i to jebiście. Jeżeli kogoś to bawi, jeżeli ktoś się cieszy, to super, to... Ja naprawdę, jak ja słyszę czasami, jak się komicy, stand-uperzy, kabareciarze, youtuberzy przekrzykują, kto jest śmieszny, kto jest zajebistszy, kto jest głupi. To jest taka bzdura, naprawdę. Mam takie... Słuchajcie, ja myślę sobie, że jeżeli jesteś w stanie rozśmieszyć chociażby jedną osobę, to już jesteś zajebisty. Tak sobie to tłumaczę. No ale jak widzę w telewizji kabaret pod wyrwie groszem, to mi chuj strzela po prostu. No to... No tu niestety, jakby mówię naprawdę, ja wiem, że ja mam pilota, ja sobie mogę przyjąć, ale no, to powinno być jakoś prawnie zakazane, czy coś, to... Azbest też był kiedyś legalny, prawda? A już najbardziej mnie wnerwia, jak słyszę, jak ktoś mówi, a moi ulubieni to jest Abelard i kabaret pod wyrwie groszem. Spierdalaj! Co to jest za osoba jakaś, no? Co to jest za jakiś rozstrzał osobowości w ogóle, no? Szykuje mi się romantyczny wieczór, mam świecę i wiadro gówna. I w tym porównaniu byłem świecami, kurwa, żeby nie było jakiejś... Żeby nie było... Słuchajcie, o, gościu, tu masz... O, koszulę masz, zajebiście w ogóle, bardzo, bardzo fajnie. A powiedz mi, tak na występ, czy raczej z roboty od razu? Tak szczerze. Dziewczyna prosiła, pięknie, ale na występ. No, to stary, duży szacun, bardzo się cieszę, jednak szacunek jest... A, można? Kurde, pięknie. Dobra. Ale tu jest też koszula, widzę. Bardzo ładnie. Na występ czy z roboty? Na występ. Bardzo się... No, to jest Warszawa, przecież tu nawet jest taki jakiś szalik. Ja nie wiem, czy pani jakąś tam coś tutaj... Nie, ale wszystko jest dobrze. Jakby nie, że jest zimno. Dobra, zajebiście. Bardzo, bardzo też tam tak elegancko. Ale tu widzę... O, marynareczka. Nie, ale to stąd wygląda jak marynareczka, także szacuneczek też, bardzo ładnie, no w porządku. A ty co tutaj? T-shirt zwykły, czy jakaś taka bluzka? A nie miałeś nic więcej jakby w domu, nie, po prostu... Masz w dupie występujących, a co ja będę się starał? No przecież Abelard przyjeżdża, to tam się ubiorę w jakiś śmietnik i jestem. No. Ale brodę zapuściłeś, no gratuluję, naprawdę, każdy żul tak mówi jak mnie widzi. Kolego, dla ciebie zapuściłem, o. Ty, stary, ale nie, poczekaj, ale... Ja rozumiem, możesz nie mieć czasu, nie mieć pieniędzy czy coś, ale nie mogłeś usiąść z tyłu gdzieś? Ale zawsze tak jest, chyba. Facet... Tak, jasne, chyba. Kto cię przesadził? Kto cię przesadził? No taka pani, chyba. Taka pani, chyba. To nie ja, to Józek. Stary, no nie mogłeś... Pani jest z nim? Nie mogła pani go... Pani świetny szalik, już apaszka jakaś. Nie mogła pani go przypilnować. No, rozumiem, że wszystko poszło na apaszkę, tak? Już... Jak masz na imię? Filip. Zawsze taki się wpierdoli w pierwszy rząd i... Zero szacunku do występu. Tam kobieta w drugim rzędzie w koszuli. Ten po prostu siedzi i co mi zrobił? Znalazłem na śmietniku bilety, jestem. Jurek, nie idę ci na złomowiec, mam bilety na stan dupy. Dobra, słuchaj, jak masz jeszcze raz, przepraszam? Filip, bo chciałem to wyrzucić z głowy po prostu od razu. Filip. Jako, że stand-up bawi, ale też uczy, mam prośbę do wszystkich, żebyśmy teraz wybuczyli Filipa i Filip się tak nauczy, że będzie jutro śmieci wynosił w garniturze po prostu, dobra? Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi? Jedziemy z Filipem na 3-4. 3-4. I w ten sposób Hitler manipulował ludźmi. No nie możecie tak robić, ludzie. Nie możecie tak reagować. Ja, jakiś facet w bluzie krzyczy wam, żeby wyburzyć drugiego faceta w bluzie, a wy w ogóle bezrefleksyjnie. Połowa z was ma dziury w skarpetach. Dawaj go! A dziewczyny z łysobyków. To samo co u nas jest! Nawet ty nie protestowałaś, w ogóle nawet... Jezus Maria, co to jest? To jest żona czy dziewczyna? Narzeczona. No to już kończcie ten temat, bo to widzę, że... Ona cię nawet nie obroniła, słuchajcie, nikt z was nie zaprotestował. Nikt nie powiedział z tyłu, chociażby jedna osoba: zostaw go, ja też mam bluzę! Nie, chyba wszyscy, dawaj go! Wybacz, Filip, musiałem zrobić ten, ale to jest niesamowite. Jesteś mu teraz winna coś dzisiaj wieczorem, chyba. To ci załatwiłem, Filip, także... Naprawdę, słuchajcie, nie można tak w dzisiejszych czasach, gdzie ktokolwiek ma mikrofon albo jest w jakiejś telewizji od razu, nie możemy go słuchać, musicie być asertywni, musicie być... Być może właśnie w ten sposób Hitler doszedł do władzy właśnie, no. W jakiejś małej piwnicy, gdzieś w latach 20. zaczął w ubiegłym wieku wchodzić, cześć, cześć, i się przypierdolił do jednego typa, o wygląd. O, tu kolega widzę, że ma pejsy, dobra, w takim razie, uwaga, wymuczamy kolegę z pejsami. Wszyscy Dobrze, a teraz wybuczamy wszystkich Żydów. A teraz wybuczamy i zabijamy wszystkich Żydów. Nikt mu nie przerwał.
A gdyby ktoś wtedy, chociażby jedna mała osoba gdzieś z tyłu krzyknęła: pokaż dupę! Niego by to rozwaliło. Mówią takie, ale moment, no przecież mówię wam, że jesteśmy rasą panów! Pokaż dupę! On wrócił do domu. Powiem ci, Ewa, że ten numer z Żydami to jednak nie. Jedna osoba. Żeby ktoś kiedyś krzyknął pokaż dupę, nie byłoby II wojny światowej, no. Naprawdę, ja mam wrażenie, że takie hasło, pokaż dupę, może rozwalić każdą agresję na świecie, naprawdę. Wpada facet do banku, dawaj pieniądze, suko, dawaj pieniądze! I cały bank, pokaż dupę, pokaż. Dobra, nie było tematu, do widzenia! Także naprawdę, jak będziecie kiedyś w jakiejś sytuacji, że będzie ktoś kogoś tłukł, gdzieś jakiś dresiarz na przystanku kogoś, to reagujcie. Filip, kumplom pokaż. Dobra, patrzcie chłopaki, czego się nauczyłem na stand-upie, podbiega do dresiarza, pokaż! Pff. No chyba, że dresiarz na maksa byłby wyluzowany. Dałby ci dokończyć, pokaż dupę i on by zrobił, no maksa. Dresiarze są bardzo dziwni, nie mają konwencjonalnych zachowań, więc... Głupia sytuacja, stoisz ty, dresiarz ze spuszczonymi spodniami, zajeżdża autobus. No dupą chciał mnie okraść po prostu. I telefon, no nieważne. Naprawdę. To, że tu jesteście w ogóle, to, że dość szybko się te bilety sprzedały, to jest bardzo miłe, to jest zajebiste, bardzo się cieszę, że jesteście. I gdzieś tam wnioskuję sobie, że być może jakoś tam większość z was mnie lubi. Że naprawdę, gdyby gdzieś tu obok występował Wodecki, to pewnie raczej byście przyszli na mnie. Tam, że... Chociaż wiem, że u niektórych teraz Wodecki. Dziewczyny z Łysobyków. I to jest jakby to jest bardzo miłe, taka świadomość. Jest na pewno, to statystyka mówi, gdzieś wśród was takie 2-3 osoby, które tu mnie kochają, są bezkrytyczne, siedzą cały czas i... Zajebisty jest po prostu. Jak Karol w ogóle. I do maksa, i to jest miłe. Ja myślę, że gdyby im tutaj drzwi zastawić czymś, to by je Wodeckim wyważyli po prostu. To tam... Na bank jest parę osób, które siedzą teraz w ten sposób, mają takie... Aha. No kurwa, taki kawał teraz z Legionowa jechaliśmy, Oj, no trudno, jestem tu, bo Aśka chciała. Załatwiłem bilety, ale... No, przynajmniej będę miał dzisiaj dymanie, także... I każdy ma tutaj prawo załatwić własny interes, to też jest mega luz i spoko i pozdrawiam na maksa. Zastanawiałem się, czy są tutaj te osoby, które mnie tak szczerze nienawidzą, że ktoś się może gdzieś, bo w internecie są, prawda, jakby i być może ktoś się zapodział, zaplątał, czy... No nie mogą całe życie siedzieć przecież przed komputerem, tak? Zresztą zastanawiałem się, jak takie osoby w ogóle funkcjonują w tym świecie naszym realnym. Proszę bardzo, która jest godzina? Nie mam zegarka. Ty kurwo ty! Wypierdalaj z Polski! Oczywiście to jest bardzo stereotypowy obraz hejtera, prawda? Tak, jakby nie ma czegoś takiego tak naprawdę. Nie ma tego w ogóle, jak słyszę o walce z hejterami, hejterzy, myślę, Jezu, nie ma z kim walczyć, przestańcie siać panikę, naprawdę. Nie ma hejterów, jesteśmy sobie my, czasem zmęczeni, czasem mamy... No, słuchajcie, mamy zapierdol cały czas, mamy chujową robotę, mamy, nie wiem, kredyt w banku, psa, który żyga, matkę, która jest marudząca, żonę słabą, kiepskiego męża, jest milion przyczynników i cały czas gdzieś zasuwasz, biegasz, coś robisz i nagle łapiesz dla siebie 2 minuty w ciągu całego dnia, bierzesz sobie telefon i mam zasięg, to sobie... ocenię górniakową. Albo Stinga. I potem Sting cały dzień chodzi po domu. Wchodzi żona. Co się stało? No mów, co się stało. No. Janusz z Łomży napisał, że moja nowa płyta jest chujowa. I że mam się nie pojawiać w Łomży. Co? To już 3. miasto w Podlaskim. Stingu. Ja nie wiem, jak oni gadają w domu. Stingu. Stingusiu. Może on kłamał? Jak kłamał? Jak kłamał? Jaki miałby interes Janusz z Łomży, żeby mi kłamać, no? Bo Janusz z Łomży nie ma żadnego interesu, żeby kłamać. Właśnie to jest zajebiste. On pisze szczerze. Szczerze, co myśli. Gówno, syf, słabe! Myśli prosto, ale szczerze.
Poza tym, słuchajcie, hejterzy istnieją od zawsze. Na krzyż z nim! Płoń, suko! Czymże? Ja mam luz, żeby ktoś, kto ma zły dzień, żeby wziął sobie telefon i napisał Giza, ty pizdo. I uśmiech. No kurde, przecież cała zła emocja odpływa z tego faceta do internetu, tam już to nic nie zmieni, tam jest tyle zła i to naprawdę hardkorowego, że to już się nic nie zmieni. A tu z nami zostaje uśmiechnięty, szczęśliwy człowiek, no. Przecież to jest zajebiste, ja bym chciał, żeby całe zło ze świata odpływało do internetu. Żeby Palestyńczycy hejtowali Izraelczyków na Onecie. Żeby Izraelczycy o Palestyńczykach robili złośliwe memy. Żeby Korea Południowa wyrzuciła Północną ze znajomych. Niech tam się kotłuje! Jak będę miał dosyć, wyłączę sobie komputer, tyle. Poza tym nie muszę wchodzić na strony, na których jest hejt. Przecież to nie jest tak, że wszędzie jest hejt. Nie wchodzisz na stronę banku. Podaj login, głupia cipo! Chcesz tej szmacie przelać 300 złotych? To byłby bank w ogóle. Marek Konrad nie wie, jak to reklamować w ogóle. Przyjdź do chujków, no. Nie wiem, nie opowiedzieć. Ale z drugiej strony jestem pewien, że moglibyśmy swoją godność schować w kieszeń i każdy z nas miałby tam swoje oszczędności, gdyby tylko mieli dobre oprocentowanie. Na bank, słuchajcie, mogliby mieć takie bankomaty na mieście, do którego byś podchodził, a on by do ciebie gadał i cię bluzgał przy ludziach. A ty byś stał, on by tylko, no co, ty jesteś, znowu to jesteś, ty szmata, ty jesteś nikim, rozumiesz, znowu po pieniądze, jesteś beznadziejny, twoją matkę ty ma niedźwiedź, rozumiesz, jesteś beznadziejny. A ty byś tylko stał i robił... Co? Szczekaj gówno! Mogliby wyeliminować całą klawiaturę do pinów, wstawić wielkiego sztucznego kutasa, musielibyśmy go obciągnąć, żeby wpłacić pieniądze i byśmy to robili za dobre oprocentowanie. I zobaczyłbym jakąś panią przy bankomacie na starówce. Proszę pani, ale ten bankomat jest nieczynny. Wiem. Dobre oprezentowanie, słuchajcie, naprawdę, nic więcej. Dobra, skoro gadamy o nienawiści, no to wiadomo, Żydzi. Jest coś takiego w tym słowie, nie? Że jak słyszysz Żydzi albo Żyd, to masz takie od razu... Znasz, gadaj o łysobykach najlepiej, bo to... Naprawdę, jak powiem zdanie Żydzi wybiegli z budynku, to już coś się stało, to już jest... Jakaś mroczna historia. Jak powiem, Włosi wybiegli z budynku. O, na pizzę na pewno polecieli. Byliśmy kiedyś w Łodzi na występie i tam organizator po występie zaprosił nas do knajpy żydowskiej na kolację. Siedzimy sobie i on nagle robi coś takiego. A wiecie, że właściciel to on właśnie normalnie jest. Ale kim? No on normalnie właśnie on jest. Ale kim jest? No on właśnie normalnie jest. Słuchajcie, jesteśmy w żydowskiej knajpie, no jak tam zamawiać? Ja poproszę śledzia po... Ale po jakiemu? No ale no po waszemu, no. Ja nie wiem, może nawet Żydzi mają problem z tym słowem. Ja ci powiem, że ja jestem dumny, że ja jestem... Myślę, kurde, jeżeli jest jakikolwiek impuls w głowie chociażby zatrzymujący nas na tym słowie przez ułamek sekundy, to może warto coś zrobić, żeby ono się jakoś milej kojarzyło, żeby się skojarzyło z czymś fajnym. Pomyślałem, a może zrobić pluszowych Żydów. Tacy mali pluszowi Żydzi, wiecie, do przytulania, do spania z nimi, naciśniesz I love you! Przytul mnie! Pożyczyć ci pieniądze? Mali pluszowi Żydzi w smyku, wchodzisz do smyka, leżą na regałach pełno pluszowych Żydów. Możesz sobie kupić takiego z czarnymi pejsami, z rudymi. Jak kupisz dwóch, dostajesz, nie wiem, napletek na rzepa gratis. Nie tam, nie wiem, czy by to pomogło w ogóle tak naprawdę. Nie mam pojęcia, bo ja nie kumam nienawiści do Żydów. Po prostu jest tak absurdalna i tak głupia, że nie kumam. Ale tak samo, jak ich mówienie o sobie, że są narodem wybranym. Myślę sobie, i jedna i druga strona zbyt poważnie wzięły sobie brak kawałka skóry na kutasie. Nie masz napletka, to chyba po prostu, nie wiem, krzywo siekasz, czy... Nie ma co do tego dorabiać jakiejkolwiek ideologii w ogóle, no. I jak pisałem ten monolog na komputerze,
to 2 razy się pomyliłem, napisałem Żyd z małej litery i poprawiło mi na wielką. I mówię, a w porządku, autokorekta działa zajebiście, ale ja mam luz. Tylko co jest, jak jakąś ulotkę pisze, nie wiem, antysemita? I dlatego musimy zlikwidować wszystkich No kurwa mać. To ja już wiem, kto stworzył Worda. Ja mam kilka takich teorii. Ja na przykład ostatnio pomyślałem, kurczę, Niemcy wcale się nie poddali po wojnie. Oni się tylko wycofali, wymyślili Lidla. Zobaczcie, wszędzie teraz jest Lidl. Wszędzie, w każdej małej miejscowości jest Lidl. To jest... W Łysobiekach też musi być. Nie ma, dobra, nie ma. Jeszcze się bronicie, kurwa, 40 osób. Nie! Mamy Biedronkę na Polanie, także... Jaki suchar, kurwa. Jaka masa... Prowadzę familiadę w przyszłym roku, więc... To się szykuje. Nie, naprawdę, że wszędzie, słuchajcie, wszędzie jest Lidl i nie myślicie, że pod każdym Lidlem może być hangar, w którym stoi czołg? Jak oni dostaną cynk z Berlina, wjeżdżamy. Będziesz zachodził po Lidlu, o tu pomidory, nagle się rozjadą pomidory, wyjedzie czołg. Wow, czym to pryskają, zajebiście. Trzeba być czujnym. Powiem wam coś, nie jestem z tego absolutnie dumny, ale powiem, żeby nie było, że nie mówiłem, bo jakiś czas temu rozjechałem kota. Jest z nami matka tego kota. To dlatego Jarek nie wrócił. Kurwa, nie wiem czemu kot i Jarek mi się tak... Ale automat po prostu. Kot, imię Jarek. Kurwa, koniec. Dojadą mnie jak Wałęsę niedługo. Więc słuchajcie, po pierwsze, to nie żebym się teraz mocno tłumaczył, ale nie jestem pojewem, co jeździ po Polsce i... Kot! Idziesz na występ? Nie, jadę koty zabijam! No nie, po prostu, wiecie, jechałem samochodem, on mi nagle wbiegł na ulicę. Wiecie jak to kot? On nie spojrzy w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo. Nie, bo on się spieszy. Czy się kot może spieszyć? A, jeszcze znaczki. Poza tym zginął przez własną głupotę i przez hazard. Tak, jak wszystkie te zwierzęta na przykład w lesie, słuchajcie, to jest... Jezu, to jest... Jedziesz sobie samochodem przez szosę leśną, nic się nie dzieje, przed tobą jest pusto, za tobą jest pusto, nic się nie dzieje. I nagle pół metra przed tobą jeleń. No gościu, byś zaczekał 2 sekundy, no! To byś se tak przeszedł. Mógłby się położyć na asfalcie, zrobić tak, o tak, o. Nie, musiał teraz. Czemu? Bo się założył, że zdąży. Bo gdzieś tam w krzakach siedzi jeż z lornetką. Dobra, jedzie następny. Jeleń, gotowy jesteś? Moment, jeszcze kask. Jeszcze... Kurwa, zamknij mi to! A już największym kozakiem w lesie jest, słuchajcie, o Jezu, to jest dzik. Dzik to jest taki kozak, on ma nawet taką raciczkę na cygaro tutaj. On jest mega kozakiem. On miał kiedyś kontakt z autem, to ma teraz taki odciśnięty znaczek Audi na boku. Co głupsze zwierzęta myślą, że on brał udział w olimpiadzie. I naprawdę jak on skacze przed samochodem, to jest absolutny kozak. On leci... To jest mega kozak. A najgłupsze są zające. To musicie wiedzieć. Zając to jest taki debil, on nawet nie przecina drogi w poprzek. On zapierdala wzdłuż świateł po prostu. Najczęściej z kumplem wyskoczył. Dawaj, Jurek! Dawaj! Jedziesz za nimi, trąbisz nic. Zgasisz światło, rozbiegają się. Zapalisz, niespodzianka! A za nimi Igor Tracz. Szybciej! Zastanawiałem się, czy ten kot usłyszał od swojej matki to samo, co ja kiedyś słyszałem, jakby jeszcze z nią mieszkałem, przed wyjściem z domu. Tylko pamiętaj, żeby ci się nic nie stało. Co to jest za zdanie w ogóle? To jest całe zwalanie odpowiedzialności na mnie. Jak coś mi się stanie, to dlatego, że zapomniałem. Facet może wjechać na chodnik, mnie rozjechać, ale panie władzu, co ja mogłem zrobić? Koleś ewidentnie zapomniał, że mu się nic nie stało. Dobra, wiecie co, jak go potrąciłem, pomyślałem, dobra, to już jest koniec, to na pewno mi się przyśni. To ja położę się dzisiaj, od razu będzie... Ator. Zabiłeś mnie. A to było moje kurwa 9. życie. Teraz będę cię straszył. Teraz co noc będę... Ktoś idzie, muszę kończyć.
Nie przyśnił mi się, ani nie zadzwonił, nic i pomyślałem, że to dopiero sprawia, że chyba jestem jakimś złym człowiekiem. Nie przyśnił mi się ten kot, czego zabiłem. Jakby wiecie, to nie mam jakichś wyrzutów sumienia chyba, czy co? Pomyślałem, dobra, okej, nie lubię kotów, tak? Dobra, nie lubię kotów, ale to nie jest powód, żeby je zabijać. Mówię, dobra, no to może to jest kwestia jakiejś podświadomości. Może gdyby to było jakieś zwierzę, które lubię, jest pozytywne, to może bym je jakoś podświadomie uratował. Nie wiem, gdyby na przykład, nie wiem, wypadła foka. Jadę sobie przez Pruszcz i nagle z przystanku autobusowego wypada foka. Pff, no to wiecie, po hamulach samochód mi zarzuca, patrzę, idą 2 koty. Puf, puf. Nie musiałem, ale nie chciałem stracić okazji, prawda? Może to była wielkość tego kota, on był nieduży, a im mniejsze zwierzę, tym łatwiej przychodzi tam zabić. Zobaczcie, rozsypać trutkę dla szczura nie ma problemu. Zabić pająka, nie ma problemu. Patrzysz, lata jakaś ćma, mucha czy komar. Nawet tego nie nazywamy często, tylko zabijam to gówno, co lata! Nawet nie chcę się nazwać tego kogoś, jakby zero szacunku. Zabijamy to gówno i koniec po prostu. Małe zwierzęta łatwiej nam przychodzi jakby unicestwić. Z tymi większymi to już raczej zlecamy innym. Proszę, czy się tylko wołowiny? To nie ja, to pan Tesco właśnie, prawda? Ale też długo się nad tym wszystkim nie zastanawiałem, bo myślę sobie, mam taką teorię w ogóle, że każdy z nas ma w sobie skurwiela. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma w sobie tego skurwiela. I ten skurwiel raz na jakiś czas się budzi i wtedy trzeba zrobić, jakoś go podkarmić szybciutko, bo on jest głodny, więc trzeba go szybko podkarmić i zrobić coś małego chujowego takiego, wiecie, na przykład, że, nie wiem, zajeżdżasz komuś drogę i wtedy skurwiel robi I za jakiś czas się znowu budzi, wtedy, nie wiem, nie czekasz na kogoś z windą, odjeżdżasz, i wtedy I tak raz na jakiś czas trzeba go czymś podkarmić i wtedy on idzie spać i wszystko jest okej. Jak go nie podkarmiasz, to on zaczyna się wkurzać, to zaczyna się już szamotać i może się z ciebie wyrwać nawet. Zresztą mam wrażenie, i wtedy zrobisz coś naprawdę złego. Tak jak na przykład Bill Cosby. Bill Cosby, zajebisty komik, pozytywny koleś. Robił stand-upy, w których nawet nie przeklinał. Potem się okazało, że gwałcił kobiety. No kurwa, już lepiej przekląć, naprawdę, to już jest... I ja tak teraz patrzę sobie na świat. Jak widzę, że ktoś, nie wiem, kogoś bije albo kradnie mu portfel, myślę, dobrze, walczysz ze złem. Ja teraz tak patrzę na kabaret pod Wernigroszem. Był też moment, taka sekunda, jak walnąłem tego kota, bo myślałem, Jezu, jak to dziecko? Wiecie, przebrane za kota normalnie, biegło gdzieś tam bal przebierańców do przedszkola. Ale potem chyba nie, to nie było dziecko, no bo przecież to... Jakby ktoś by to zgłosił, prawda, że dziecko zaginęło. Minęłoby jakiś czas i nikt tego nie zgłosił, więc to chyba nie było dziecko. Jak gdyby moje dziecko zaginęło, no to na maksimum to zgłosił. Ma 2 lata, jest małą dziewczynką i jakby tylko coś się stało, to bym to zgłosił. Pewnie nie od razu, ale bym to zgłosił. Bo najpierw bym się wyspał, prawda? Bym się wyspał i potem od razu to zgłosił, bo to jest moja córka, jest zajebista, jakby kocham ją bardzo. Tylko bym się wyspał szybciutko i tak szybciutko coś ciepłego zjadł przed wyjściem jeszcze i od razu to zgłosił. Przecież ją kocham, jest naprawdę mega, tylko bym się... I jeszcze się wysrał przed wyjściem, tak normalnie. A nie kurwa, jadą misie, la. No, kto ma dziecko, ten wie. Jeszcze takie małe, to przecież to jest jak jakaś robota przy taśmie po prostu, no. Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! Co? To jest but. No but. But. Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! Zostaw, przestań, nie idź, chodź tu! To też jest but. No but. Kurwa, but! Zostaw, przestań, nie idź, chodź! I tak cały dzień! Ja kiedyś byłem leniwy, teraz ja robię wszystko, żeby nie być w domu, naprawdę. Ja potrafię kota zabić, żeby dłużej sprzątać, żeby nie wracać do domu, no. Naprawdę, ja się nie dziwię, że Odyseusz wracał do domu 10 lat. Co był pod domem, słyszy, a to się jeszcze pokręcę troszeczkę. Ja się nie dziwię, że on wyjechał na wojnę. Naprawdę, ja się w ogóle nie dziwię, że faceci wyjeżdżają na wojnę. Jak masz do wyboru wychować dziecko, czy zgwałcić wioskę? Nawet jak nie masz dziecka, to i tak zajebiście zgwałcić wioskę. Jeszcze czasem w imię demokracji w ogóle zajebiście. Jeszcze też jakiś czas temu nabrała jakieś takie umiejętności, że co dorwie tablet, telefon, coś takiego, wiecie, on zrobi 3 ruchy i nagle mam jakąś funkcję, o której nie miałem pojęcia po prostu. Mam mikroczcionkę i automatyczne kasowanie przychodzących maili. I tego nie wyłączysz, nie ma opcji, nie cofniesz tego po prostu. Ona zrobiła 3 ruchy, zasejwowała śliną po zawodach po prostu. Przychodzi facet z Samsunga. Nie mam pojęcia, wie pan? Nie wiem. Ale jutro przyjdę z dzieckiem. Prawda.
Odkąd jestem tatą, nie jestem jakimś fanatycznym wrogiem handlu dziećmi. Byłem jakiś czas temu na takim małym włoskim miasteczku, chodzę sobie i oglądam. A, takie miasteczko tam, spoko, nic się nie dzieje. Idą 4 kobiety. A, spoko, takie tam, po prostu idą sobie 4. I nic się nie działo, dopóki nie stanęły tak bliżej i nie usłyszałem, że gadają ze sobą po rosyjsku. Usłyszałem rosyjskie, od razu miałem takie: o, wy głupie cipy! Jezu, nawet nie znam tych kobiet przecież. Okej, nienawidzę tego typa u nich u góry, tak? Ale naprawdę to nie jest jakiś powód, żeby tych kobiety w ogóle... Nawet ich nie znam, nic mi nie zrobiły. Czasami to mam tak właśnie, jak jest w Trójmieście Ikea i tam przyjeżdżają właśnie samochody na rosyjskich blachach i przyjeżdżają całe rodziny. Normalnie matka, ojciec, znaczy to matka i ojciec, rosyjska rodzina. I dziecko. Nie znam tych ludzi, są totalnie niewinnymi, zwykłymi ludźmi. Przyjeżdżają, kupują sobie te meble w tych paczkach, a ja stoję i mówię: aż tak, wszystko nam wykupią, żebyśmy nie mieli gdzie przechowywać! Potem z tego czołg zrobią ci nas z Lidla, ci z Ikea, jesteśmy załatwieni! Czasem sam się boję, mówię: hej, zluzuj stary, co zluzuj, spierdalaj! Naprawdę. I usłyszałem to po rosyjsku i mówię: wy głupie cipy! Tylko muszę tutaj dodać, że totalnie nie kumam rosyjskiego, nie znam tego języka, więc jak tak postałem jeszcze chwilę z nimi, to po minucie się zorientowałem z kontekstu, że to są Ukrainki. Aha. Sorry, bo oni to was, a nie wy, no... Trochę mi gubię teraz. Ale trzymajcie się, jestem z wami, nie daj... Moment, to u was wojna, a wy na wycieczce? Wy głupie cipy! Ale przynajmniej teraz wiedziałem, za co nienawidzę, prawda? To już jest... I dużo jest teraz tych wszystkich konfliktów była właśnie, ciągle jestem, no, na Ukrainie, Syria i tak dalej, i cały czas się gdzieś tłuką. Pomyślałem kiedyś: Jezu, a jakby do nas weszły jakieś wojska, gdyby ktoś nas zaatakował, co ja bym zrobił? Ja bym chyba od razu spierdalał. Naprawdę. Usłyszałbym, do Polski wkroczyli właśnie w auto, tyle. Jeszcze bym tylko córce powiedział: pamiętaj, to jest but. No tak, jak jadę sam, to samochód jest lżejszy, prawda, to szybciej jedzie, no. Poza tym ona ma jakieś 2 lata, więc prawie jej nie znam właściwie. Tak. O czym my gadamy? But, kurwa, daj spokój. Naprawdę, ja bym uciekał, słuchajcie, jak ja czytam o tych ludziach w czasie II wojny światowej, którzy walczyli, mieli lat 30, 20, czasem naście i walczyli, byli... Rotmistrz Pilecki, mega kozak, on się dostał do Auschwitz na własne życzenie właściwie, żeby pokazać potem światu, jak tam jest chujowo. To jest taka odwaga, to jest niesamowite. Im czasami na przesłuchaniach łamali ręce, wyrywali paznokcie. Mi nie trzeba było wyrywać paznokci. Wystarczy, żeby koleś powiedział: no to ci spiłujemy skórki. Nie! Nie! Ten mieszka tu, ten mieszka tam, nie musisz to ode mnie, dzięki. Koniec. Naprawdę. Moi kumple by o tym wiedzieli i na maksa nie dostałbym broni w wojsku. Nie ma takiej opcji. Jedyne, co mógłbym robić, to parzyć kawę. Gdzieś w kantynie. Tylko gorzej, jakby przyszedł front. Wszyscy moi kumple z karabinami. A ja z takim ekspresem. I tylko dotąd, bo tu jest przedłużacz. Dobra. Teraz zobaczymy, kurwa. Uwaga, teraz nie. Cappuccino. No. Cukier. Dobrze. Spróbuj doprać to, skurwysynu! To mógłbym robić, to jest maks. Chociaż jak tak patrzę na dzisiejszych facetów, na męskość, to myślę, że to byłyby takie kawiarniane szwadrony po prostu. Naprawdę, że front to byłoby takie 2 grupy ludzi naprzeciwko siebie z termosami od kawy, z takimi filiżankami i... Najwięksi twardziele taka kawa ziarnista, a największe cioty taka inka w ogóle. To jest dzisiejszy facet, maseczka w ogóle, ale fryzura nadrwala. Broda nadrwala. Zobaczyłby siekierę. O nich nawet geje mówią: pedały. Naprawdę. Ale wiecie co, nieważne, czy byśmy się nawalali na kawę, czy byśmy się nawalali na jakąś prawdziwą broń. Jak ja wyczytałem, że Rosjanie mają rakiety Iskander, na które my na razie nie mamy żadnej odpowiedzi. I taka rakieta leci z obwodu kaliningradzkiego do Gdańska 1,5 minuty. 90 sekund. Jak oni stwierdzą: a chuj. No to jest wszystko, co ja mogę zrobić. Ja nawet nie dobiegnę do auta. Masakra. I powiem wam, że nie chciałbym zginąć w takiej pozycji. To jest jakaś straszna sprawa. Myślałem: kurczę, jakbym miał 90 sekund, świadomość, że nic mnie nie obroni, 90 sekund życia, ja bym na maksa, ja bym chciał przeżyć tą końcówkę jakoś fajnie, jakoś miło, jakoś
Myślałem, że kiedyś taki, wiecie, skok z budynka. Co? Nie, już przejechałem i powiem ci, że takie jest trochę kiepskie uczucie. Szczególnie dla jego matki w ogóle. Ale nie, jakoś tak wiecie, że na przykład zeskoczyć z budynku, lecisz taki i wiadomo, że masz ostatni, to nic nie zmienia, możesz zginąć. Tylko z moją kondycją, jakbym chciał wbiec na jakiś, mam 90 sekund, żeby wbiec na wieżowiec, bym dobiegł, że tak powiem, do półpiętra. I tak bym zginął na półpiętrze, jak jakiś bezdomny w ogóle, jakaś masakra. Więc nie. I tak naprawdę no, narkotyków to prawda też bym nie zdążył zorganizować. I pomyślałem, że jedyne co tak przyjemnie mogę na ten moment w 90 sekund zrobić, to orgazm. Mógłbym mieć orgazm. 90 sekund to jest dużo czasu, naprawdę. To jest... Ja mam luz, absolutnie. Żona się śmieje, a ja mówię, ja wiem po co ja trenuję, dziewczyny. Naprawdę. 90, słuchajcie, i to naprawdę, co mi szkodzi? W jakiejkolwiek sytuacji jesteś tak naprawdę. Jak słyszałeś, że Rosjanie właśnie wystrzelili, mówię, dobra, mam 90 sekund. Okej, gdzie ja jestem teraz? Piekarnia, dobra. O, tu starsza pani kupuje chałkę. No trudno. Dzień dobry. Jestem. No i teraz tak, nie chcę tego robić na końcu z emerytką, więc zamykam oczy. Łapię za piersi. No i wyobrażam sobie, że to jest taka Angelina Jolie. No, bardzo zmęczona Angelina Jolie. No i co, zostaje tylko kilkadziesiąt sekund, więc trzeba tylko, że tak powiem, się mocno skupić, kurna, i jedziesz. Po prostu to jest tylko o! I nagle czuję, że wszedł właśnie we mnie 2-metrowy budowlaniec, który przyszedł po 16 bułek. I normalnie bym powiedział, spierdalaj! Ale to są ostatnie sekundy naszego życia. Baw się dobrze. Nie będę psem ogrodnika przecież. No więc ja jestem w zmęczonej Angelinie Jolie, we mnie jest Brad Pitt po nadgodzinach. Lecimy, kurwa, przecież to jest tylko już teraz kilkanaście sekund. Tylko kilkanaście sekund trzeba się skupić szybciutko, 3, 2, 1. Otwieram oczy. Patrzę, za oknem płonie Gdańsk. A ja, kurwa, jestem w Pruszczu. A kolega nie przerywa. Halo? Halo? Proszę pana? Odwołujemy akcję. Rakiety trafiły w Gdańsk. My jesteśmy w Pruszczu. A on? Jakie rakiety? Ten plan ma jeszcze jakieś takie słabe punkty. Ale naprawdę, słuchajcie, ja się boję bólu. Ja chcę miło przeżyć życie, tak naprawdę. Mi jest blisko takiej kobiety, którą widziałem jakiś czas temu w wiadomościach. Było napisane na takim pasku informacyjnym jakiś dramat pasażerów linii lotniczych. Nie wiedziałem, co się stało. Ona się wypowiada. Nie było klimatyzacji. Nie było, przysięgam, taka informacja. Nie było klimatyzacji. Nie, że porwali samolot, że zastrzelili jej dziecko. Nie, ona miała takie czarne kółka pod pachami po prostu. Jezu, jakim my jesteśmy teraz łatwym celem dla terrorystów, no. Niedługo terrorysta będzie wyglądał w ten sposób, że wbiegnie i krzyknie Allah Akbar! I wyłączy Wi-Fi. Prawda. I ja się nie dziwię, słuchajcie, że do tego naszego fantastycznego, wygodnego świata cały czas teraz płyną ludzie. Oni też tutaj chcą, na maksa, słuchajcie, oni płyną. Zobaczcie, jak tam musi być źle, że oni gwałcą niemieckie kobiety. Naprawdę, słuchajcie, oni tu płyną na byle czym. Na byle czym. Ja mam wrażenie, że to sponsoruje Red Bull po prostu, że oni płyną, wiosłują matką czasem. Mutu, płyniesz z nami? Ale to jest tylko paczka po chipsach, ale nas jest tylko 15, ho! I oni są gotowi poświęcić własne życie, życie swoich bliskich, żeby dostać się do tego fantastycznego świata, w którym Gareth Bale kosztuje 100 milionów euro. Gareth Bale to nie jest archipelag. To jest piłkarz. Kurwa, Łysy, jesteś nieoceniony po prostu dzisiaj. Realu Madryt, jak mówi Łysy. A Łysy wie, bo jest prezesem tego klubu, także... Słuchajcie, 100 milionów euro kosztuje. Za 100 milionów euro to można utrzymać 500 000 dzieci w Afryce przez rok. No tak, ale Gareth jest zajebisty z kontry. Aha. Słuchajcie, oni wydają na niego 100 milionów euro i on nawet nie robi im loda. No kurna, jak ja bym na kogoś wydał 100 milionów euro, to robienie loda byłoby jakimś minimum. Ja bym musiał mieć 2 wielkich ochroniarzy, żeby go codziennie odciągali od mojego kutasa. Gareth, idź trochę pograć! Na maksa. 100 milionów euro? Jak ja miał 100 milionów euro, wiecie co, to nawet bym go nie kupił do klubu, ja bym go kupił sobie do ogródka. Bym codziennie rano schodził z gazetą, z kawką, coś cyk tego, odsłaniam żaluzję. A tam w ogródku Gareth. No chodź! Gareth, kurwa, w śniegu.
Jakbym się znudził w ogródku, to bym, wiecie co, przesunął sobie go do przedpokoju. A w przedpokoju miałbym go tylko po to, że gdyby przychodził jakiś gość, to mówiłbym, a kurtkę zostaw obok Gareta. Tylko po to miałbym Gareta Bale'a, jak miał 100 milionów euro. Słuchajcie, jeżeli ktoś w dzisiejszym świecie kupuje piłkarza za 100 milionów euro, to znaczy, że nie tylko na szczęście my mamy tego skurwiela w sobie, tylko też kluby, korporacje, rządy. To jest oczywiste, na maksa. I nie da się go usunąć, bo on po prostu jest. Ale czy nie dałoby się go jakoś ukierunkować lepiej? Przecież słuchajcie, nie lepiej było, gdyby nasze koszulki nie szyły dzieci w Bangladeszu, tylko jacyś więźniowie? Albo gdyby Putin z własnej woli napadł na państwo islamskie? Albo gdyby Bill Cosby zgwałcił kabaret pod wyrwi groszem? Dzięki za wszystko dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Wystąpiła dla was Wiolka Walaszczyk, Abelard Giza. Dziękuję bardzo. Dzięki Warszawa. Łysobyki! Cześć Małgorzata! Miłego tripu! Trzymajcie się, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Filip, zajebisty t-shirt.